Witamy, nie? Kurczę, warunki polowe, ja to zawsze lubię. Tak. Tak, Nie w teorii, a w praktyce, nie? Zobaczyć. Powiem tak, jestem niezdrowo podniecony. Ale witamy Was wszystkich serdecznie. Cześć. Zobacz, ile tu sprzętu, Paweł, Tak za nami. jest. Dokładnie tak. Grupa Akko, kombajny Fenta, ciągniki Fenta, Maseje. Tak, przyczepy Metaltechu. Kurde, no naprawdę mamy dużo... A gdzieś z tyłu schowany największy olbrzym, o Tak. którym będzie dzisiaj głównie mowa. Dokładnie tak. Bergman, przyczepa przeładowcza, logistyka, już wiele razy żeśmy to mówili, macie tam różne komentarze na tych naszych stronach, ale teraz chcemy kilka spraw wyjaśnić, tak żeby było, powiedzmy, faktycznie po Bożemu. Dokładnie. Po Bożemu. Żeby zobaczyć, jak to się dzieje, Dokładnie co z czym tak. się je. Mniej takiego, powiedzmy, showmeństwa, tylko będziemy starali się przekazać te fakty, które są najistotniejsze. Dokładnie. Bergman 43 m3. Dokładnie. GTW 430. Największy z modeli przyczep przeładowczych marki Bergman. Dokładnie. I on jest na Tridemie. Tridemie, czyli trzyosiowa maszyna. Dokładnie. Logistyka to jest to podstawowe słowo w żniwa, bardzo ważne, bo żniwa mogą być szarpane, zaraz może być burza. W tym roku to jest naprawdę tego dosyć sporo, różnych takich zjawisk atmosferycznych, niekoniecznie pożądanych. Dokładnie. Używając przyczepę przeładowczą, chcemy do maksimum wykorzystać zdolności przerobowe kombajnów zbożowych. Dokładnie. A na tym polu akurat ćwiczymy to z dwoma kombajnami. Jeden Massey Ferguson, drugi Fendt. Bardzo ciekawe jednostki. Jeden jest sześcioklawiszowcem, chyba drugi też, jeżeli sobie kojarzę. Też jest sześcioklawiszowcem, to jest dosyć wydajne kombajny. Wydajne, obydwa mają tam headery bodajże o szerokości 7 metrów, więc zbiór idzie bardzo szybko. Tak, pole też jest bardzo dobrze utrzymane. Trzeba przyznać, że tamte plony akurat, bo już żeśmy byli, bo to jesteśmy, tak, zapomnieliśmy, gospodarstwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Swadzim. Tak jest. Już się chwalili swoimi plonami, jak najbardziej. I teraz podejdźmy do maszyny i pokażmy te szczegóły, o które się ludzie dopytują, Dokładnie. Mają wątpliwości. Michał, rozwiejemy. Od samego początku. Zaczep kulowy. Tak Ja jest. zawsze zaczynam od tego zaczepu z bardzo prostego powodu. Dlatego, że i to nawet operator, który dzisiaj odbierał tą maszynę, bo z samego rana Tak. odbierał, sam powiedział, że on by się nie odważył jakimkolwiek innym zaczepem Na jechać. innym zaczepie pracować. Dokładnie. Dokładnie. Stabilność pracy to jest zupełnie inne prowadzenie. Bo to jest tak zwane połączenie ciągnika z maszyną bezluzowe, jak ja to mówię. Dokładnie. Nie ma tutaj luzów ani wzdłużnych, ani poprzecznych. Trzeba pamiętać, że przy większych maszynach naprawdę zaczep kulowy jest tym takim, powiedzmy, bardzo dobrym rozwiązaniem. To są duże rozrzutniki obornika, to są duże przyczepy przeładowcze, łupiny, samozbierające. Naprawdę mega stabilna praca. Przekazujemy napęd. Tak jest. Wałek WOM. Tak. I tu mała uwaga. Dokładnie. Pamiętajcie odpowiednio skrócić i sprawdźcie to na placu. Bo są różne przygody. Musimy tutaj właśnie, tak jak Paweł dobrze powiedziałeś, skontrolować, czyli spowodować skrajne wychylenie ciągnika w stosunku do maszyny, co nam umożliwi najrzenie tego, że nie popełniliśmy żadnego błędu w przygotowaniu połączenia. A dlaczego? To nawet możemy pokazać. Proszę za bardzo zwrócić uwagę. Jednak jak operator skręca. Stara się nieraz z różnych względów. W warunkach, ale bo to są, Paweł, warunki polowe. Tu nie ma czego oszukiwać, takie są. Czyli te skręty są faktycznie maksymalne. Maksymalne. Nie zawsze mają związek z chrześcijańskim potraktowaniem pewnych rzeczy. Dyszla zaczepu, tak czy jest. opony, bo to wszystko po drodze się może zdarzyć. I skracamy wałek. Bergman dlaczego? Bo ma przekładnię. Sprytną, fajną przekładnię. I dlaczego, Michał, ta przekładnia jest taka istotna? Bo już żeśmy zrobili live'a o różnych przyczepach i tam były różne przekładnie. Fantastyczne rozwiązanie, jeśli chodzi o technikę tutaj napędu, ponieważ tutaj mamy tak zwany miękki start za pomocą przekładni pasa Power Band. Co on daje, ten miękki start? Daje nam to, że ciągnik czy przekładnia w ciągniku nie odczuwa nadmiernych przeciążeń. Czyli niekoniecznie wtedy musi być tam, nie wiem, 300 para konny, bo tu nie mamy 300-konnego ciągnika. Dokładnie. Możemy zastosować tutaj ciągnik o bardzo szerokim zakresie mocy. Zwróćcie na to uwagę, bo to też jest istotne, że nie musimy na przykład mieć zaraz 300-400 koni do dużej jak gdyby przyczepy przeładowczej, gdzie pobór mocy może być nagły, mocny, no i wtedy wałek dostaje wtekę. Ale mamy tu ciągnik, że chyba 240 koni. 270 koni. 270, pardon. Tak. 270 koni, czyli powiedzmy al dente,
Jakby był większy, w trudniejszych warunkach, to nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Oczywiście, żebyśmy mogli wykorzystać na tak zwane 110% wydajność tej przyczepy, Tak. to ta moc przyda się zdecydowanie większa. Dokładnie, w kukurydzy tym bardziej. Około 400 koni, a mianowicie raz, że jest odpowiednie zapotrzebowanie mocy na sam proces rozładunku, to jedno, ale tak jak mówimy, logistyka to transport. Transport to przemieszczanie się z punktu A do punktu B. I wyładunek. Jak czynimy to w warunkach polowych, zwłaszcza już w okresie jesiennym przy zbiorze kukurydzy, wiemy, że na polu możemy mieć grząsko i tak dalej. Te warunki są dość trudne, specyficzne. Zależne też jest uwarunkowanie terenowe, czy są Dokładnie. pochyły, przechyły i tak dalej. Grunt. Więc sama maszyna w sobie masy własnej ma około 10 ton. I teraz 43 metry sześcienne, to w zależności jaki materiał załadowujemy, to możemy mieć od 30 do 35 nawet ton masy. Czyli plus ponad 40 ton. Ponad 45 ton może być DMC. W warunkach polowych jest to oczywiście dozwolone. Dokładnie, ale jeszcze wróćmy do tej przekładni, bo mówimy, że jest miękki stal. Ale też powiedzmy, tu jest też tak to skorelowane, żeby, mimo że to jest pasowa przekładnia, wielopasowa, tak nazwijmy. Sześciorzędowy pas, czyli bardzo solidny. Jest coś takiego jak napinacz, nie? Który jak gdyby stale kontroluje, żebyśmy mogli tym jak gdyby balansować. Sterować, balansować, Dokładnie oczywiście. tak. On jest bezpośrednio później połączony ze ślimakiem pionowym i... Tak jest. Napęd przekazujemy bezpośrednio z wałka na olbrzymiej średnicy ślimak pionowy, bo średnicy 60 cm. I teraz przez przekładnię Powered Band dołączamy ślimak poziomy, który jest o średnicy 500 mm, czyli pół metra. Tak. I teraz małe pytanie, właściwie może nie pytanie, tylko trochę pytanie i stwierdzenie jednocześnie. Ona jest długa. Bardzo długa, no bo maszyna, żeby pomieściła 43 metry sześcienne, a nie była zbyt wysoka, no to więc ona ma tych po długości sporo metrów. Ja z kolei też pamiętam, jak w ogóle wchodziły przyczepy przeładowcze. One, powiedzmy, w zbożach to był mniejszy problem, w rzepaku również, czy w innych takich tego typu, bo ta wilgotność jest dużo niższa. Tak. Takim prawdziwym testem okazało się, bo pamiętam jak były rozmowy z Metaltechem i z innymi producentami bardzo wiele lat temu, to jest ponad 15 lat temu, gdzie właśnie testowano je w kukurydzy i okazywało się, że następowało mielenie, zapychanie się. Bardzo trudny i wrażliwy temat, żeś poruszył dla wielu producentów. Tak, i w sumie najbardziej w całej przyczepie ewoluowały dwie rzeczy. Tak jest. Napęd. Tak, przekazanie napędu między ślimakiem poziomym a pionowym. Balansowanie średnicami. Tak jest. Ale przede wszystkim technologia wykonania i zastosowania ślimaka poziomego. Tak jest. I tam było najwięcej fikumiku, bo pokazywaliśmy przyczepę przeładowczą Unii. Tam są dwa ślimaki. Ma to też swój sens. Mniejszej średnicy, ale dwa. Ale dwa. Inni jeszcze inaczej to rozwiązywali. Bergman oczywiście zastosował zmienny skok tego ślimaka. Jeden ślimak o dużej średnicy, tak jak mówiliśmy, półmetrowy, 50 cm. To jest sporo. O zmiennym skoku. Tak. Czyli zmienny skok daje nam na długości zmienną wydajność. Czyli tak. Na samym przodzie tutaj maszyny mamy większe zagęszczenie na ślimaku. Im bardziej się oddalamy ku tyłowi maszyny, on się robi rzadszy. Robi się rzadszy, tak jest. Po to jest stworzone, aby napór przetransportowanej masy, transportowanego ziarna był równomierny po całej opróżnianie, po całej wielkości, po całej długości maszyny. Znaczy, gdyby to był równy, to przy tej długości przyczepy mogłoby nastąpić, że w tych zwojach końcowych tutaj ziarno miałoby ciasno. Tak jest. Oczywiście to nie jest turbo idealne, bo takie rozwiązanie jest bardzo ciężko wypracować. Aczkolwiek Bergman naprawdę przepracował to z niemieckimi rolnikami i w opracowaniu też brało udział DLG, czyli to stowarzyszenie rolników, które naprawdę testuje bardzo porządnie. To nie są takie testy sobie byle jakie. I właśnie oni doszli do wniosku, że te zwiększenie intensywności zwojów powoduje, że jak gdyby to ze ślimaka ucieka przed napływem następnego materiału. Nadmierny napór transportowanego materiału na ścianę przed nią jest zminimalizowany. Musimy się spieszyć. Czeka nas praca, żegnamy i spotykamy się za chwilę w jakichś innych okolicznościach, gdzieś na polu.